No i kim ja jestem, żeby to podważać? No, jestem nikim. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Głosowanie na naszego zwycięzcę Eurowizji dobiegło końca. No ale zacznijmy od początku. 6 kwietnia wypuściłam Wam taką ankietę, w której mogliście głosować Wy, moi widzowie, i głosowaliście tam na to, kto ma wygrać w tym roku Eurowizję. Przyznawaliście tam punkty w skali eurowizyjnej od 1 do 12, głosowaliście wedle swojego uznania, tak jak chcieliście. To głosowanie zakończyło się 26 kwietnia w sobotę, zgodnie z terminem, i ja te nasze głosy podliczyłam, mam już wyniki i w tym filmie właśnie opowiemy sobie o tym, co się tam wydarzyło, a wydarzyło się tam... no dużo się tam wydarzyło. Wszystkim, którzy oddali regulaminowe głosy, ja z całego serducha dziękuję, bo dzięki temu mamy znowu jakiś fajny content, mamy jakiś materiał, dzięki któremu powstaje ten film, mamy coś do analizy i właśnie to będziemy dzisiaj analizować i omawiać. Wpłynęło do mnie 37 głosowań, przy czym no było ich pierwotnie trochę więcej, natomiast ja musiałam usunąć niestety głosowania, w których dopatrzyłam się oszukaństwa. No i ja w tym momencie się zatrzymam na chwilę, żeby Wam powiedzieć też, dlaczego te głosy zostały usunięte, żeby to było w miarę transparentne z mojej strony, ponieważ no umawialiśmy się na to, żeby nie oszukiwać, no bo właściwie po co, tak? No tutaj to jest jedynie konkurs, zabawa, to nie ma żadnego znaczenia, kto tutaj wygra, bo nawet ta próba, jeżeli chodzi o ilość osób, nie jest na tyle duża, żeby cokolwiek tutaj stwierdzić. Mieliśmy się bawić, natomiast no zdarzyły się takie głosowania, które były no bardzo, ale to bardzo podejrzane. No i słuchajcie, to, że ja jestem blondynką ubraną na różowo, nie znaczy, że ja tego nie widziałam, ponieważ ja podeszłam do tego tak poważnie, jak tylko mogłam. Ja te głosy też jakby no weryfikowałam, sprawdzałam, porównywałam obok siebie różne kolumny, które mi gdzieś tam nie pasowały. No były nawet sytuacje, że pewne osoby się podpisały nawet tak samo, a potem oddały głosy na te same piosenki w lekko innej konfiguracji i z lekkim jakby opóźnieniem czasowym, więc naprawdę było bardzo łatwo to zauważyć. Były sytuacje, gdzie na przykład z opóźnieniem 2 minut wpłynęły mi 3 różne głosowania, natomiast tam wszędzie były mniej więcej takie same piosenki też punktowane i top 3 było identyczne, więc tutaj nawet nie musiałam żadnych kolumn w Excelu sobie przystawiać i zestawiać, żeby to zobaczyć. No było to bardzo, bardzo dziwne. Żeby też nie popełnić żadnego błędu i nikomu tutaj nie zaszkodzić, nie wywalić bezpodstawnie żadnych głosów, no ja się też skonsultowałam i pokazałam te głosowania innej osobie zupełnie niezależnej, jakby ode mnie, i też od razu to zauważyła, także tak naprawdę gdyby tych głosów było o wiele więcej i ja miałabym na przykład 1000 głosowań, to być może ja bym tego faktycznie nie zauważyła, albo nie zauważyłabym na przykład wszystkich tych przypadków. No, ale na nieszczęście tych, którzy no jednak chcieli trochę nieuczciwie do tego podejść, tych głosowań było tylko 37 właśnie po odjęciu tych no fałszywych. Więc przy tak niewielkiej ilości no dało się to zauważyć praktycznie jak na dłoni. No i w związku z tym, że sama też napisałam tam w opisie i w regulaminie tego głosowania, że nieregulaminowe głosy będą usuwane, no to niestety zamiast pomóc swoim faworytom w jakiś sposób takim no dodatkowym głosowaniem, no trochę nie wyszło, no. Ja wiem, że taka jest natura ludzka, no tak się zdarza, natomiast no na przyszłość nie róbcie tak, bo to się mija z celem, no to jest jedynie zabawa. Były też głosowania po czasie, które no też musiałam niestety usunąć. Głosowanie trwało do godziny 19, no i ja chwilę tak naprawdę po tej 19 zamknęłam już ten formularz, że nie przyjmuję tam już żadnych głosów, no ale jeszcze ktoś zdążył mi tam coś wrzucić.
chwilę po tej 19, parę minut. No ale że regulamin był taki jaki był, no to żeby było sprawiedliwie, żeby tutaj no każdy miał równe szanse, no musiałam niestety te głosy usunąć, no przykro mi. Zresztą tam jedno z tych głosowań, no to była sytuacja, że 2 razy były przyznane punkty Australii, więc tak czy siak, no nie przeszłoby to. Na pewno tam, gdzie nie miałam pewności, że jakiś wałek zaszedł, no to ja takich głosów nie usuwałam. Też, no żeby się już tak aż do tego stopnia nie czepiać. Przejdźmy sobie już do meritum, czyli do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Ja dzisiaj zaprezentuję Wam, jak te wyniki wyglądają, pokażę Wam, jak głosowaliście, oczywiście kto wygrał. Natomiast no jako, że mam mały kanał, no to też tych głosowań nie było aż tak wiele, więc tutaj no za dużych i zbyt daleko idących wniosków z tego na pewno nie będziemy wyciągać, ponieważ no jest to zbyt mała próba, żeby właśnie na poważnie jakoś to analizować i szukać tutaj jakichś takich znaków, że coś sobie poradzi lepiej albo gorzej na Eurowizji, no bo 37 głosowań to jest zdecydowanie zbyt mało, żeby tutaj coś ocenić tak realistycznie. Formuła tego filmu będzie taka, że najpierw zaprezentuję Wam tak zbiorczo miejsca od 35 do 11. Zobaczycie sobie, jakie kraje i jakie piosenki się znalazły poza top 10, a później przejdziemy sobie właśnie do najlepszej dziesiątki, którą ja już tak bardziej szczegółowo omówię, przy każdym się zatrzymam. Będziemy mieli taki scoreboard jak na Eurovision, także będzie fajnie. Ja się wcielę w rolę takiej podawaczki punktowej. Także gdyby w maju tam na przykład zawiało jakąś osobę z Polski albo nawet z innego kraju, która miała podawać punkty, no to ja nic nie mówię, ale różne przypadki chodzą po ludziach i jakby coś, no to ja... Pro forma, żeby nie było niedomówień, powiem Wam jeszcze, że były tam remisy, które rozstrzygałam w ten sposób, że zwyciężała piosenka, która dostała jakiekolwiek punkty z większej ilości głosowań. Natomiast jeżeli to nadal nam nie wyłaniało tutaj zwycięzcy takiego remisu, no to wtedy patrzyłam na to, która najwyższa nota jest wyższa. O. No to co, przejdziemy sobie już chyba do tych wyników, co? Szykujcie dupy, bo to będzie się działo tutaj. Będzie się tutaj działo. Ja Wam radzę usiąść. Ja Wam radzę po prostu się rozłożyć na jakimś wygodnym foteliku, żebyście nie padli z wrażenia, ponieważ jest tutaj trochę zaskoczeń. Zapaszcie sobie meliskę czy tam inną marihuanę i zacznijmy. Muszę Wam powiedzieć, że parę rzeczy tutaj mnie, zaskoczyło dosyć mocno. To, co mnie tutaj bardzo zaskoczyło, to jest to, że Mama Gama z Azerbejdżanu skończyli z zerem tak naprawdę. Mają 0 punktów, skończyli na ostatnim miejscu. Co prawda, gdybym tutaj wzięła pod uwagę te głosowania usunięte z powodu moich takich podejrzeń graniczących z pewnością, że tam coś śmierdziało w tych głosowaniach, no to Azerbejdżan nie miałby 0 punktów, natomiast nadal byliby na końcu tabeli i mieliby bardzo, bardzo małą ilość tych punktów. Względnie słabo poszło też Australii. I tego, powiem Wam, nie spodziewałam się, ponieważ liczyłam, że ta piosenka nawet w top 10 może się zakręcić w tego typu głosowaniu. Ale jak widać, nie zagłosowaliście tak. Bardzo zszokował mnie też słaby wynik Ukrainy. I raz, że ja tę piosenkę bardzo, bardzo kocham, ale liczyłam jednak, że jest trochę większy fandom właśnie, jeżeli chodzi o cyferblaty. Ale może po prostu tutaj akurat wśród tych głosujących było mało takich osób, które bardzo lubią Bird of Prey. Trudno, muszę Wam to wybaczyć. Chociaż nie wiem, ja się muszę zastanowić, czy ja Wam to wybaczę. A jeżeli chodzi o wybaczanie, to jeszcze ciężej będzie mi wybaczyć Wasze uwalenie Islandii, która znalazła się zaledwie na 22 miejscu. Okej, tak zagłosowaliście, to widocznie tak miało być, ale trochę mnie to mimo wszystko zaskoczyło też. Pomimo, że mam świadomość, że nadal podejrzewam, że jest tak jak było, że ta piosenka po prostu wzbudza pewnie takie skrajne emocje
i tak jak mi absolutnie irytacja przeszła, tak być może Wam nadal pozostała, więc zaskoczył mnie, powiem Wam, też wynik Belgii, która skończyła bardzo wysoko, ponieważ na 11 miejscu. No i tutaj troszeczkę właśnie mnie zaskoczyło to, że jest aż tak wysoko, bo mi się wydawało, że ta piosenka no mocno straciła jednak na tym, jak poznaliśmy konkurencję i wszystkie inne piosenki, ale jak widać Wy nadal Belgię bardzo lubicie. No i w zasadzie okej, no ja się tutaj nie czepiam tego absolutnie, Belgia jest w sumie spoko. Tak spojrzałam też teraz, że na 13 miejscu jest jeszcze Francja. I to jest dla mnie też troszkę szok, ponieważ no pomimo, że to jest piosenka jednak bardziej pod jury niż pod televoting, no to spodziewałam się, że gdzieś w top 10 albo w top 5 nawet ta piosenka nam się pokaże, ale no wyszło tak jak wyszło, jest na miejscu 13. I ja takie pełne wyniki też Wam gdzieś tam albo przypnę w komentarzu, jakiś link do jakiegoś arkusza czy do jakiegoś dokumentu, albo w opisie gdzieś tam Wam zostawię, żebyście sobie mogli na spokojnie tam przejrzeć wszystko, zobaczyć co, jak, ile punktów, kto z kim, kto gdzie fikołka zrobił, kto szpagat. No a teraz czas przejść do tego, co wiewiórki lubią najbardziej, czyli do top 10. Good evening, Europe and Australia. Thank you for the wonderful show tonight. Nie ma za co, you're welcome, you're welcome. These are the results from the Boat City Eurovision Center. Miejsce 10, czyli jeden punkcik z tych naszych wszystkich głosowań, a łącznie otrzymał ten kraj 66 punktów od wszystkich, ze wszystkich głosowań. I tym krajem jest, uwaga, no powiem Wam, że to miejsce Holandii jest dla mnie trochę zaskoczeniem, ponieważ dla mnie ta piosenka jest bardzo taka średnia. W sensie ona nie robi na mnie zbyt dużego wrażenia, ani negatywnego, ani pozytywnego, ale być może właśnie w tej uniwersalności tego utworu jest coś, co Was urzekło, ponieważ no jest miejsce 10. Ciekawe, czy to się tak w maju nie skończy, tak jeżeli mam być szczera. Może. A teraz miejsce 9, czyli 2 punkty, sumując nasze wszystkie głosowania. I tutaj będzie dosyć duże zaskoczenie, ponieważ na miejscu 9 po uzyskaniu 84 punktów ze wszystkich Waszych głosowań jest Grecja. No nie wiem, ja do Asteromaty nadal nie mogę się przekonać osobiście, ale Wy jak widać przekonaliście się bardzo, ponieważ no miejsce 9 dla Grecji uważam, że to jest bardzo wysokie miejsce i widać, że Wam się ta piosenka po prostu podoba. No i kim ja jestem, żeby to podważać? No, jestem nikim. Czas na miejsce 8. No i tutaj też będzie kolejne już zaskoczenie, ponieważ ja się bardzo pozytywnie tutaj zaskoczyłam, ponieważ na miejscu 8 po uzyskaniu 85 punktów, które przyznaliście, jest Litwa. No i ja jestem bardzo dumna z Was. Jestem dumna, że doceniliście Katarzys, że zobaczyliście tam to samo co ja, czyli czysty slay. Co prawda ja oczywiście w mojej prywatnej topce Katarzys mam jeszcze wyżej niż na tym 8 miejscu, no ale biorąc pod uwagę to, że trochę się obawiałam, czy ta piosenka wejdzie w ogóle w tym naszym plebiscycie do top 10, no to ja jestem zadowolona z tego wyniku. Bardzo się cieszę, uważam, że macie bardzo dobry gust. Dziękuję Wam bardzo. Aciu i tak dalej. Tutaj Łukasz z Katarzys też Wam dziękuję. Widzicie, on wiedział, że Wy macie dobry gust. On w Was wierzył. Czas na miejsce 7 i wiem, że mówię to już po raz kolejny, ale to też mnie mocno zaskoczyło i nawet nie wiem, czy nie najmocniej z tych wszystkich tutaj do tej pory państw, które Wam wyczytałam, ponieważ miejsce 7 zajmują Czechy. 99 punktów przyznaliście Adonksowi i piosence Kiss Kiss Goodbye. Ja powiem Wam szczerze, że trochę się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam te wyniki, że te Czechy są aż tak wysoko i absolutnie tutaj nie mówię, że to jest niezasłużone, ponieważ piosenka czeska jest moim zdaniem bardzo fajna. Jest to utwór solidny, utwór, który ja całkiem lubię. Nie jestem może największą fanką na świecie właśnie tegorocznych Czech,
ale doceniam bardzo i uważam, że jest naprawdę fajna konstrukcja tego utworu, że jest to fajnie zrobione. Chociaż tak troszeczkę patrząc na media eurowizyjne mam wrażenie, że trochę fandom właśnie śpi na tej piosence, dlatego może też mnie to tak zaskoczyło. No ale tutaj gratki dla Adasia, dał chłop radę, 99 punktów to nie jest byle co. I to jeszcze od Was. I teraz będziemy mieli nagle trochę taki przeskok punktowy, ponieważ następna piosenka tutaj już otrzymała od Was 117 punktów ze wszystkich głosowań. I tym krajem jest, moi drodzy, uwaga, Norwegia. No i powiem Wam, że to nie było jakieś szokujące specjalnie dla mnie, ponieważ tak obstawiałam, że ta Norwegia gdzieś tam koło top 5 w tym głosowaniu może się zakręcić. No jest to piosenka zdecydowanie lubiana, zarówno przez Was, jak i przez fandom, więc tutaj no absolutnie nie jestem w jakimś większym szoku. Gratuluję serdecznie Kajlątko, tak, już drugi raz mówię na niego Kajlątko, bo to takie Kajlątko to jest. No i przechodzimy już, kochani, do top 5, czyli do 5 najlepszych, najzajebistszych piosenek tego roku według Was. I znowu mamy dosyć duży przeskok, ponieważ kolejna piosenka uzyskała 154 punkty. I teraz usiądźcie sobie wygodnie, bo będzie ciekawie. Będzie bardzo, bardzo ciekawie. Ponieważ na 5. miejscu w naszym wspólnym głosowaniu znalazła się Szwecja. Merytorycznie zaskoczyło mnie to, ponieważ obstawiałam, że Szwecja będzie się biła o wygraną w tego typu głosowaniu. Natomiast, no jak widać, jest troszkę dalej. No i tak niemerytorycznie, no to wiadomo, no jest mi troszkę smutno, no bo dać Wam głosowanie, a Wy takie rzeczy robicie. No i słuchajcie, ja w tym momencie podjęłam decyzję, że ja wychodzę. 10 minutes later. No dobra, no jestem, no wróciłam do Was, no bo przecież co Was tu zostawię tak bez opieki, no ludzie. Ale słuchajcie, jeżeli siedzicie sobie wygodnie, to nie róbcie nic, nie wstawajcie, ponieważ znowu za chwilkę dużo się wydarzy, ponieważ 155 punktów z Waszych wszystkich głosowań, czyli o punkcik więcej niż Szwecja, uzyskała piosenka z 4. miejsca. I uwaga, na miejscu 4. znajduje się Finlandia. No wiecie co? Tak potraktować królową Ericzkę Wikman. No dobra, no tak zagłosowaliście. 155 punktów. Finlandia zdobyła. Jest miejsce 4. No nic na to nie poradzę. No jestem, powiem Wam szczerze, zaskoczona, ponieważ no też obstawiałam, że tutaj w przypadku Finlandii będzie jednak top 3. No i jestem trochę niepocieszona. Tak zagłosowaliście, no i tak musi być. Tymczasem przechodzimy już do podium. Przechodzimy do podium, czyli do najlepszej trójki w tym naszym plebiscycie. No i na tym podium znajdzie się Polska, Austria i Albania. No i teraz musimy sprawdzić, kto znajduje się na najniższym stopniu podium i kto dostaje brązowy medal. A na miejscu 3. z ilością 159 punktów znajduje się kraj, w którym byłam i w którym jest bardzo fajnie. I jest to kraj na literę A i uwaga, jest to Albania. Widzę, że ten hype i ten zachwyt właśnie nad Zierm cały czas rośnie i absolutnie się nie kończy w fandomie eurowizyjnym. Spodziewałam się oczywiście, że Albania będzie w top 10. Tak myślałam i tak zakładałam. Natomiast no powiem Wam, że zaskoczyło mnie, że jest aż tak wysoko, że na miejscu 3. Ja piosenkę z Albanii lubię, natomiast nie zmieniłam o niej jakoś mocno zdania od tej mojej reakcji. Nadal pozostaję mniej więcej w takim spektrum, że lubię tę piosenkę, jest ona dla mnie całkiem fajna. Są tam fragmenty i elementy w tej piosence, które mnie absolutnie urzekają. Natomiast no pewnie bym jej na top 3 tutaj nie dała w swojej topce, ale tak zagłosowaliście, tak chcieliście, taka jest wola ludu, więc ja przedstawiam Wam, że Albania jest na 3. miejscu w naszym plebiscycie. No i teraz to już w ogóle mamy sytuację bardzo, ale to arcyciekawą, ponieważ pozostały nam Polska oraz Austria.
No i na miejscu drugim po zdobyciu 174 punktów z Waszych głosowań skończyła Polska. Czyli już wszystko wiemy, na drugim miejscu Polska, a na pierwszym w takim razie Austria. Austria zdobyła niewiele więcej punktów niż Polska, ponieważ 179 ze wszystkich Waszych głosowań. I tutaj jeżeli chodzi właśnie o Polskę i Austrię, to ja jeszcze za chwilkę się do tego odniosę. Tymczasem pokażę Wam na chwilkę, jak to głosowanie się zakończyło. Czas na podsumowanie tego naszego głosowania i tutaj też się odniosę właśnie do tego miejsca Polski. Ponieważ ja prowadzę kanał, który jest nakierowany raczej na polskich widzów, więc spodziewałam się oczywiście, że Polska będzie na pewno wysoko. Nie spodziewałam się, że aż tak wysoko. Natomiast nie jest to dla mnie aż tak bardzo zaskakujące. Przy czym powiem Wam, że wahałam się, czy Polskę uwzględniać w tym głosowaniu, ponieważ mój kanał jest nakierowany na polskich widzów, więc liczyłam się z tym, że na pewno tutaj ten wynik Polski w tym głosowaniu nie będzie miarodajny. Koniec końców zdecydowałam się, że jednak tę Polskę uwzględnię, choćby dlatego, że wiem i widzę, że mam też widzów z innych państw i tak sobie pomyślałam, że to jest i tak zabawa, i tak tutaj nic nam to głosowanie nie zmieni w życiu, więc w sumie możemy sobie taką symulację z Polską właśnie zrobić. Wyszło tak jak wyszło, Polska jest bardzo wysoko, jak widać polską piosenkę bardzo lubicie, zresztą ja też Gaję bardzo nadal lubię. Ja może osobiście na drugim miejscu Polski w swojej prywatnej topce bym nie umieściła, ale skoro tak głosowaliście, to tak właśnie jest i kim ja jestem, żeby to podważać? Jestem nikim. Zwyciężyła nam Austria i powiem Wam, że jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że właśnie ja sobie tak pomyślałam i tak na chłopski rozum, to liczyłam, że w takich głosowaniach fanowskich raczej prawdopodobnie wygrywać będą piosenki typu Szwecja, typu Finlandia, a jednak bardziej jury, tak koniec końców na Eurowizji wybierze na przykład taką Austrię, ale jak widać Wam również jako widzom podoba się ta Austria. Zresztą mnie osobiście też Austria się coraz bardziej podoba. Uważam, że to jest świetna, super, zajebista piosenka i też nie boli mnie jakoś specjalnie, że tutaj właśnie JJ wygrał nasze głosowanie i nasz plebiscyt. Natomiast musimy się teraz zastanowić, co te wyniki nam mówią. I muszę Wam powiedzieć absolutnie szczerze, tak jak mówiłam już na początku tego filmu, że nie mówią one tak naprawdę absolutnie nic oprócz tego, że prawdopodobnie dobrze się bawiliśmy podczas tego głosowania. Uważam, że nie ma co przykładać zbyt dużej wagi do głosowania, w którym brało udział, jednak jakby nie patrzeć 37 osób. Oczywiście osób, które ja bardzo szanuję i którym bardzo dziękuję, ale to jest bardzo mała ilość i ona realnie nie pokazuje nam za bardzo żadnych trendów. Chyba że ewentualnie trendy wśród właśnie widzów tego kanału. Ale koniec końców, czy to będzie miało jakieś przełożenie na wyniki na Eurowizji w maju? Myślę, że chyba nie ma co tego interpretować właśnie w taki sposób, bo byłoby to za dużo. To byłby za daleko idący wniosek. A co Wy sądzicie o tym głosowaniu? Jak Wam się podobają te wyniki? Zgadzacie się z tym? Czy może właśnie nie zgadzacie się? Może byście to inaczej ułożyli? Może Was coś bardzo zaskoczyło? Albo wręcz przeciwnie. Tak właśnie obstawialiście mniej więcej, że będzie to wyglądało? Napiszcie mi o tym w komentarzach, bardzo chętnie poczytam. A tymczasem myślę, że będę się już z Wami żegnała. Przypominam Wam o łapkach w górę, o subskrypcjach, to jest bardzo ważne. A dlaczego warto zostawić subskrypcję? Dlatego, że dzięki temu, jeżeli zostawicie właśnie suba z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych filmów, których w następnym czasie będzie bardzo dużo, ponieważ wjeżdżamy już tak naprawdę do takiej kwintesencji
eurowizyjnego sezonu i będzie teraz się działo bardzo, bardzo dużo. Lada chwila zaczynamy próby, zaczynamy już te najbardziej poważne podsumowania, przewidywania. Wkrótce będzie tematów do rozmów bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o Eurowizję i ja Was do tego po prostu zachęcam. A tymczasem dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że się świetnie bawiliście zarówno podczas głosowania, jak i oglądania tego filmiku. Ja się zbieram, zaraz będę nagrywała kolejne materiały dla Was. Do zobaczonka, króliczki!